they just had a beautiful interaction, right? And at the end, my friend and I, we were looking at each other, and he happened to be very rich. I like to think of it as both of us have a lot of zeros in our bank account, and his has a 1 in front of it. That's the difference. And at the end, one thing that we were talking about was, he says, I know how to give, but I'm not so sure I know how to receive. And in this interaction, okay, continue. In this interaction, I looked at him and I said, were you giving or were you receiving? Czyli jakby podczas tej konwersacji, zdając sobie sprawę z tego, że on jest bardzo bogaty i tak zwykłem też mówić, że wielu z nas ma zera na koncie, a on ma jedynkę przed tymi zerami wszystkimi. No i tak pod koniec tej konwersacji zapytałem się go, to czy byłeś tym, który daje, czy tym, który dostaje? Because he paid for the meal in financial terms, but he had a huge smile on his face. Ponieważ jakby finansowo zapłacił za ten posiłek, ale potem miał po prostu wielkiego banana z uśmiechem na twarzy. So clearly he was receiving. W oczywisty sposób on dostawał. And so this is the virtue of compassion, that if you actually act in a compassionate way, no matter what you do, you may give in a certain form of capital, but you will receive in another form of capital. Czyli jakby w ten sposób, gdy obdarowujemy, możemy dawać w jakiejś jednej formie kapitału, ale wtedy dostajemy w innej formie kapitału. And it connects us. Even more than the giving and the receiving, the dancing underneath it that happens is what connects all sides because of that simple act. Czyli z powodu tego prostego czynu, jakby bardziej nawet niż przez sam fakt dawania, otrzymywania, to ten taniec, który pod tym wszystkim jest, nas łączy. So there are many examples. I can tell you some more, but I'll go to the third year. In the third year, it's not, in the first year you look for opportunities of compassion. In the second year, you realize that as you take those opportunities, you connect. You necessarily connect. You can do it with anybody outside. Czyli jakby, mogę też jeszcze więcej potem powiedzieć o przykładach z drugiego roku, ale jest też, ja już zaczynając mówić o trzecim roku, to w retrospekcji tak, podczas pierwszego roku orientujemy się, że jest wiele szans, kiedy możemy dawać i przyjmować. Podczas drugiego roku orientujemy się, że łączymy się poprzez to działanie. And what you learn in the third year of compassion is skillful compassion. Czyli podczas trzeciego roku uczymy się czegoś takiego jak zręczność współodczuwania. It's not just that I have and I'm going to give you this, it's you realize how to reach the heart of the other person. Czyli to nie jest tylko konstatacja, że skoro daję, to i dostaję, ale też taka zdolność docierania do czyjegoś serca poprzez ten akt obdarowywania. If you want to come into this room, you can come in through the wall, you can come in through the window, or you can come in through the door. Right? And the door is going to be a lot easier than breaking a window, which is going to be a lot easier than breaking through the wall. So what is that door? And the door is the human heart. Czyli jakby moglibyśmy wejść do tego pomieszczenia tutaj przez ściany, przez okno albo przez drzwi, ale przez drzwi będzie dużo łatwiej niż włamać się przez okno czy przebić się przez ścianę. I tymi drzwiami jest ludzkie serce. And finding the heart in any situation is something that requires skillfulness. And that's what you learn in the third year. Czyli tego się uczyłem podczas trzeciego roku, że odnaleźć serce w każdej sytuacji jest właśnie tą zdolnością zręczności współodczuwania. This is one of my favorite stories of a fellow named Julio. He used to go to work every day, and when he comes home, he would get off, he would take the train,
And he would get off one station before his home to go to a restaurant. To jest opowieść, jedna z moich ulubionych opowieści o koledze, który się nazywa Julio. I on zawsze wracając z pracy do domu kolejką, zawsze wysiadał przystanek wcześniej, żeby pójść do restaurant? Yeah. Żeby pójść do restauracji. So one day he got off and he was about to go for his dinner, and a young kid comes up to him with a knife. He says, "Give me all your money." Czy pewnego wieczoru wybiera się właśnie w taki sposób na posiłek, na kolację i po drodze podchodzi do niego jakiś młody chłopak z nożem w ręku, mówi: daj mi wszystkie swoje pieniądze. And Julio says, okay. He takes out his wallet and he gives him all the money. Julio mówi: dobrze, wyciąga portfel, daje mu wszystkie swoje pieniądze. And the kid is walking away, and at that point Julio calls him and he says, hey kid, it's a little cold. Do you want my jacket too? Dzieciak już odchodzi z tym portfelem, no i Julio do niego woła: słuchaj, jest zimno, czy chcesz jeszcze mój płaszcz? And that kid is very confused, do you go back? Do you go for more? Jakby jest w tym momencie już kompletnie w konfuzji, czy ma się jakby odwrócić z powrotem i wziąć więcej? So he says, yeah, it is cold, I don't have a jacket. Okay, he comes back and he takes the jacket. I masz rację, rzeczywiście jest zimno, więc wraca się i mówi: no dobra, no to daj mi kurtkę. No i dostaje kurtkę. And then he's about to go and Julio says, hey kid, one more time. I już ma odejść i wtedy Julio do niego woła: słuchaj, poczekaj jeszcze. I'm about to go to dinner, do you want to go to dinner with me? Mówi: idę na kolację, czy chcesz ze mną pójść na kolację? Also not what they teach you in robbery school, right? Czy nie wiem, czy to jest coś, czego uczą was w szkołach obrabowywania. So what do you do? Do you go? Or do you say, no, this is a trap? Czy macie wtedy zareagować tak, że pójdziecie, tak, idę, czy też mówicie: nie, to jest pułapka? He goes. They go to dinner. They have a very wonderful conversation. And at the end of the conversation, I'll let you go translate. Czyli jakby idą razem na tą kolację, jedzą razem kolację, mają wspaniałą rozmowę podczas niej i At the end of the conversation, they have to pay the bill, and Julio says, hey kid, I would pay the bill, but you have my wallet. podczas tej konwersacji pod koniec Julio mówi: wiesz, chętnie bym zapłacił za nas, ale masz mój portfel. And so the kid takes out his wallet and gives it back to him. Wtedy ten dzieciak wyciąga jego portfel z kieszeni i mu go daje. And Julio looks him straight in the eye and says, hey kid, can I ask you for one more thing? Wtedy Julio patrzy mu prosto w oczy i pyta się: czy mógłbym cię jeszcze o coś poprosić? Can I have your knife too? Czy mogę poprosić o twój nóż też? And the kid gives him the knife. I dzieciak mu daje ten nóż. This kind of compassion is not a recipe. There are no 7 steps to this kind of compassion. If you or I try this, it would be bad news, Jakby to nie jest jakiś poradnik, że tutaj jest 7 kroków, które trzeba wykonać i to zawsze zadziała. Gdybyśmy tego spróbowali, to mogłoby się źle skończyć. But Julio was able to do this because this is no NGO, no organization, no corporation, no government entity can say, let's go out and try to get the knives from all the people who are robbing. It doesn't work like that. It requires Julio to connect. And in that connection, to find the skillful door, not the window, not the wall, but that door to the human heart. And then you're able to walk in and do whatever you want. Czyli jakby to nie chodzi o to, że w ogóle jest jakaś organizacja pozarządowa, czy fundacja, czy cokolwiek, co by powiedziało: słuchajcie, to teraz idziemy i odbieramy wszystkim takie noże w taki sposób. Potrzebny do tego jest po prostu taki Julio, który jest w stanie znaleźć właśnie w zręczny sposób odnaleźć te drzwi i móc to zrobić.
And so in this third year, as you graduate, as you become more skillful, it's not just that you look for moments of compassion, you realize compassion connects you, but you are able to really get to the heart of the matter through practice. And then you get to the fourth year. Czyli jakby właśnie materiałem trzeciego roku jest takie zręczne odnajdywanie w różnych sytuacjach tych drzwi do serca i potem dopiero jest czwarty rok. And the fourth and the final year is where you really get to courageous compassion. And when we think of courage, we usually think of strength. But this kind of a courage is a very gentle, humble, and yet powerful kind of compassion. Czyli czwarty rok dotyczy odważnego współodczuwania i kiedy myślimy o odważności, odwadze, to często myślimy właśnie o sile. And this kind of... It is born of humility and gentleness as opposed to macho-ness. Czyli to, o co nam chodzi, tego rodzaju odwaga, o którą nam chodzi, ona nie płynie właśnie z takiej postawy macho czy siły, tylko płynie z delikatności i wrażliwości, a jednak jest w tym siła. One of my friends was in a dialogue of 40 people with the Dalai Lama. Czyli jeden z moich przyjaciół prowadził dialog z innymi i z Dalai Lamą. And what they noticed is that, so they would all gather in the morning and Dalai Lama would be the last person to come in. Czyli zauważyli, że kiedy rano się zbierali, to Dalai Lama był ostatni, który przychodził. And so their usual protocol is that everybody would bow as the Dalai Lama walks in, and then the Dalai Lama would bow back. Czyli taki zwyczajowy protokół grzecznościowy polegał na tym, że oni wszyscy się kłaniali Dalai Lamie, a potem Dalai Lama się odkłaniał. But what my friend noticed was that the Dalai Lama would bow to different heights every day. A mój przyjaciel też zauważył, że Dalai Lama kłaniał się na różne wysokości każdego dnia. So he was curious, is it just random or what is the Dalai Lama doing? Czyli był ciekaw po prostu, czy to, co Dalai Lama robi, jest jakoś losowe, czy też coś specjalnego robi. He says, on the last day I figured it out. I know what the Dalai Lama was doing. No i podczas ostatniego dnia zorientowałem się wreszcie, co robi Dalai Lama. He says, Dalai Lama, when we bow to him, he sees how low we are bowing, and he makes sure to bow lower than the lowest person. Czyli jakby każdego dnia Dalai Lama patrzy, jak głęboko się kłaniamy i on dba o to, żeby kłaniać się bardziej niż osoba, która najbardziej mu się ukłoniła. So there is this great compassion that is born out of deep humility. And that kind of compassion, as it matures, becomes very courageous. Czyli to jest właśnie tego rodzaju odwaga we współodczuwaniu, która płynie z głębokiej pokory. I wtedy, kiedy ona dojrzewa, staje się właśnie pełną odwagi. And it doesn't need people, we all have those moments. You don't need to be the Dalai Lama to do this. This is one of my friends who lived into such an experience. Czyli jakby nie musimy być Dalai Lamą, żeby do tego dojrzeć, to po prostu jeden z moich przyjaciół był w takiej sytuacji, w takim miejscu. He is an everyday person. He was just become a father. He had a young daughter. Czyli jest normalnym człowiekiem, dopiero co stał się ojcem, miał córkę. And he comes home one day and he sees that someone has taken a stone and smashed his window Wracając do tego of his dnia car. do domu, zorientował się, że ktoś wziął kamień i wybił szybę w jego samochodzie. And he sees that the stone is right there and he has an idea of who did it because he noticed that his car, he had parked his car in his parking spot, but because he was in a rush, he parked it hastily and he took a little bit of the other spot. You know how sometimes we do that? And so the other person couldn't park there. And so this neighbor had taken the stone and smashed his window.
Czyli jakby on od razu się domyślił, kto mógł to zrobić, dlatego że parkując w pośpiechu zajął fragment miejsca parkingowego drugiej osoby. Jak wiecie, nam też się zdarza, jak się śpieszymy, więc prawdopodobnie to ten właśnie sąsiad wziął kamień i wybił mu szybę w samochodzie. So he was very angry and he says, I'm going to take this same stone and I know where his car is. I'm going to go smash his window. So he picked up the stone. Więc jakby był bardzo rozzłoszczony, mówi, wiem kto to zrobił, wezmę ten kamień i wybiję mu szybę też w samochodzie. And as he's picked up the stone, he remembers the many compassionate friends he has, and he says, if I'm really strong, I should not react right now. I should calm down. Czyli jakby w swoim sercu przypomniał sobie wszystkich pewnych współodczuwania przyjaciół i doszedł do takiej konstatacji, no skoro mam być silny, to też powinienem się uspokoić teraz. So he takes a few deep breaths and he really works on calming himself down, and eventually he drops the stone and walks up to his house on the 3rd floor. Czyli jakby już wziąwszy parę głębszych oddechów, rzuca ten kamień i rezygnuje i idzie na 3. piętro do swojego domu. But as he goes home, he says, you know, if I had real courage, I would not just let it go, I would actually be kind. Jak wracając, zorientował się, no jeżeli mam w sobie odwagę, to nie tylko odpuszczę, ale też wykażę się jakąś dobrocią. Because it takes a lot of courage to forgive. Wymaga bardzo dużo odwagi przebaczania. So there were a box of sweets on his table. In India we eat a lot of sweets. This was in India. There were a box of sweets on the table, and he said, if I really had courage, I would not just forgive him and not harm him, I would actually go and take this box of sweets to his house. Czyli ponieważ w Indiach bardzo lubimy słodycze, miał na stole pudełka z cukierkami i mówi, skoro mam się wykazać odwagą, to nie tylko, że odpuszczę, ale też pójdę, obdaruję tymi słodyczami. And he has this thought and he's like, no, I don't want to do it. Czyli bije się z tą myślą, mówi, nie chcę tego robić. But he says, okay, I'm going to try. And in his own words, he was on the 3rd floor and this person was on the 4th floor. He says it took him 30 minutes to climb up 1 flight of stairs. Jakby mówiąc jego własnymi słowami, pomimo tego, że ta osoba, o którą chodziło, mieszkała tylko piętro nad nim, to zajęło mu dosłownie 30 minut, żeby wspiąć się to jedno piętro. He knocks on the door and the gentleman isn't home, but his wife is home. And he says, this is where my compassion hit its boundaries because I just gave it and it ran down. Mówi, że to jest to miejsce, w którym napotkał granicę swojego współodczuwania, ponieważ tego dżentelmana nie było w domu, była jego żona i po prostu tylko dał jej to pudełko z cukierkami i pobiegł z powrotem na dół. 3 months later, the building manager goes up to my friend and says, I have this envelope for you from someone anonymous in the building. 3 miesiące później menedżer budynku przychodzi do niego i mówi, mam dla ciebie tą kopertę od kogoś anonimowego. And it had exactly the same amount of money he needed to fix his window. Tam była dokładnie odliczona kwota pieniędzy potrzebna na to, żeby naprawił okno w samochodzie. It takes great courage to forgive. It takes great courage to bend. To be stiff, to be brittle is not really strong. It's actually rigid. But that which is able to bow is able to survive even the strongest hurricanes. Czyli właśnie
ta zdolność do tego, żeby się pokłonić, pochylić głowę, to właśnie w tym jest największa siła i największa odwaga, a nie zdolność do tego, żeby w ogóle się pochylić i sztywność jest krucha i nie przetrwa huraganu. And so in summary, in the first year, we look for opportunities. We miss some, we take some. Czyli tak, żeby podsumować, podczas pierwszego roku uczymy się dostrzegać możliwości, niektóre z nich łapiemy, inne przegapiamy. In the second year, we realize that compassion connects us. Podczas drugiego roku orientujemy się, że współodczuwanie łączy nas. In the third year, we realize that it's not just a connection, but we find the door, the heart of that connection through skillfulness. Podczas trzeciego roku orientujemy się, że nie chodzi tylko o to połączenie, ale o to, żeby odnaleźć serce w tym połączeniu poprzez właśnie pewnego rodzaju zręczność. And then in the fourth year, that compassion becomes courageous, not because it's big and strong, but because it's gentle and nimble. Podczas czwartego roku to współczuwanie staje się odważne, ale nie dlatego, że jest wielkie i silne, ale dlatego, że jest właśnie zręczne i zwinne. And all of this starts with practice. Starts with each one of us saying yes to moments. These moments. To actually say that even if you don't use the card, the fact that you have a card in your pocket means I'm going to go out and look for opportunities. We have to keep practicing. Czyli jakby po tym wszystkim, nawet jeżeli nie mamy tej wizytówki w kieszeni, tak, orientujemy się, że potrzebujemy po prostu iść do świata, praktykować i szukać okazji. And there are many ways to practice. I didn't bring these. This is in Maya's trunk. But we have a 21-day kindness booklet. Well, you have the Polish smile cards here, so before you go, make sure you take one. But this idea of a 21-day kindness challenge, that you can do it with each other, you can do it with friends. Every day you do one unique idea, and you continue it for 21 days. Czyli jakby tu mam ze sobą jeszcze w samochodzie książeczki, właśnie jest takim 21-dniowym programem, tak, na każdy dzień jest jakaś idea. Tutaj macie po polsku wizytóweczki, ale jak gdyby też jest jeszcze taki 21-dniowy program. It becomes a habit, and it creates a new pathway in your brain. And it's like in the wilderness, if once you have a pathway, it becomes easier to take that pathway again. So if literally in your brain you create a new neural pathway, and once you've created that pathway, then even in challenging times, you will have access to that road to kindness. Czyli podobnie jak tworzą się ścieżki gdzieś na bezdrożach, w naszym mózgu każdy taki akt dobroci wydeptuje tego typu ścieżkę i za każdym takim aktem dobroci jest nam coraz łatwiej podejmować właśnie taką drogę dobroci. And the potential of kindness is huge. We have Margaret here, at whose restaurant in 2 days, day after tomorrow, right? We are running an amazing experiment in kindness. Czyli tutaj Małgorzata ma restaurację i za 2 dni, tak, będziemy tam przeprowadzać właśnie to wspaniałe ćwiczenie w dobroci. So at her restaurant, Leonardo, that's exactly what she said. Tak jak ona powiedziała, Leonardo Verde, tak? On Sunday, we're going to run it as an experiment in generosity. W niedzielę będziemy tam przeprowadzać eksperyment właśnie dobroczynności. Which means that at the end of your meal, everyone's bill will read 0. Co oznacza, że pod koniec posiłku
wasz rachunek dojdzie do zera. It's zero not because it's free, but because it's a gift. Zero nie dlatego, że to za darmo, ale dlatego, że jest to dar. It's a gift from someone before you whom you don't know. And you, at the end of your meal, have a chance to pay forward for somebody after you. Czyli jakby na tej samej zasadzie po prostu ktoś za was zapłaci, dlatego będziecie mieli zero na rachunku, ale to będzie dla was szansa, żebyście wy zapłacili za kogoś następnego. Will it work? Would it work? Or are people just selfish and they will just take? Czy to zadziała, czy ludzie będą tylko samolubni i po prostu tylko będą brali? I'll let you know in 2 days. Dam wam znać za 2 dni. But actually, we've run it in 23 places around the world, including one in Krakow. And you would be amazed at how if we are kind and we trust, we activate that part in other people, and people respond to love with greater love, to generosity with greater generosity. Czyli jakby bylibyście zaskoczeni, ponieważ zrobiliśmy to już w 23 miejscach na świecie, w Krakowie również, jak właśnie tego typu akty dobroci rodzą kolejne akty dobroci. So these values are very desperately needed in our world today. To są takie wartości, które są bardzo potrzebne w naszym współczesnym świecie. And how will we spread them? Jak mamy to rozprzestrzeniać? These are my parents. To są moi rodzice. Every Wednesday in our home for the last 21 years, they've been hosting an awaken circle, which incidentally we're also going to do tomorrow. Wednesday. Wednesday for the last 21 years. Yes. Czyli każdej środy przez ostatnie 21 lat robiliśmy An awaken circle. That's just the name of it. Robiliśmy takie właśnie kręgi przebudzenia, to jest tylko taka nazwa. Everyone sits in silence for an hour. They do a circle of sharing and listen to each other in the second hour. And in the third hour, my mom said, I will feed whoever comes. Czyli podczas pierwszej godziny wszyscy się dzielą, opowiadają, podczas drugiej wszyscy się słuchają i potem podczas trzeciej moja matka mówi, to ja teraz obdaruję, nakarmię ktokolwiek by przyszedł. Started with 3 of us and we just left the door open. Whoever wants to come can come. Czyli zaczęło się od 3 osób, zostawiliśmy drzwi otwarte, kto by chciał przyjść, to mógł po prostu wejść. And over the last 21 years, my mom and dad have fed more than 50,000 people in our own living room. Czyli w ciągu ostatnich 21 lat moi rodzice nakarmili więcej niż 50 tysięcy osób w naszym dużym pokoju gościnnym. It's amazing. Even they would have never predicted that this is what would happen, and they have no agenda. They are not teachers. They're just saying that we move our couches out and here is space. What a humble thing to give. I'm giving you space. I'm just giving you space. Czyli jak bardzo pełen pokory jest to dar, tak? Odsunęliśmy wszystkie te nasze pufy i mówię, no dobra, to daje przestrzeń, tak? Daje ci przestrzeń. So they are wonderful givers, but if you ask me how they taught me about generosity, I would say they didn't teach me. Czyli jakby byli w tym wspaniałymi nauczycielami dla mnie i też wcześniej mówił, że nie mieli w tym żadnego programu, żadnej agendy. Gdybyście się mieli mnie spytać, w jaki sposób nauczyli mnie współodczuwania, to bym powiedział, że oni mnie tego nie nauczyli. I would say that values aren't taught, values are caught. Powiedziałbym, że takich wartości nie można nauczyć, można je tylko przejąć. And so by us being the change, by us being in that space of generosity, we are allowing that spirit of compassion to be caught by other people. Czyli przez samo przebywanie w tym łańcuchu współodczuwania
pozwalamy innym ludziom złapać tego ducha dobroci. And that is really the most powerful way that love spreads in the world. To jest najpotężniejszy tak naprawdę sposób, w jaki miłość może się rozprzestrzenić w świecie. It's slow, right? Doing these small acts, a lot of people say, well, no one's going to give you a Nobel Peace Prize for doing a small act of kindness. And yet, it's powerful. Czy jest to bardzo powolny sposób? Ktoś mógłby powiedzieć, nie dostaniesz Nobla pokojowej nagrody za takie małe akty dobroci, ale mimo wszystko jest to bardzo potężne. This is a woman who grew up on this street, and there was a giant hurricane that, it was called Hurricane Katrina, that tore up all the houses on that street. Czyli tutaj widzicie kobietę, która też została pozbawiona domu podczas wielkiego huraganu Katrina i te wszystkie ruiny dookoła to właśnie były pochodzą ze zburzonych domów w trakcie tego huraganu. Everything got swept up except for this one thing. Wszystko zostało wymiecione oprócz jednej rzeczy. These oak trees. Tych dębów. Now these oak trees have very deep roots. Te dęby mają bardzo głębokie korzenie. So the hurricane comes and the oak tree says, I need backup, I need strength. And it goes down to its deep roots. Przychodzi taki huragan, wtedy dom mówi, potrzebne mi jest wsparcie, potrzebne mi jest oparcie i schodzi w głąb swoich korzeni. And sometimes the hurricane is so strong that even the deep roots aren't enough. Czasami huragan jest tak silny, że nawet tak głębokie korzenie nie wystarczą. And in those cases it says, oh my God, I need even more backup, let me reach out to other roots. Because they are connected in a network of roots, sometimes that span 100 miles. Czyli czasem, kiedy to nie wystarczy, to takie drzewo mówi, muszę do kogoś sięgnąć jeszcze po pomoc, bo czasem takie korzenie właśnie tworzą sieć, która rozprzestrzenia się na setki mil. So it's like, I need backup, I go to my roots need backup, and they go to other roots that they're connected to 100 miles. You cannot shake this thing. Czyli potrzebne mi jest wsparcie, sięgam do moje korzenie też potrzebują wsparcia, sięgają do innych korzeni i tego nie można ruszyć, to się rozciąga na setki mil. That is strength. To jest siła. When we do these small acts, they may seem small, but we're actually building those connections and those roots. Kiedy dokonujemy takich małych aktów dobroci, to one mogą się wydawać małe, ale tak naprawdę robiąc to rozbudowujemy te korzenie, rozbudowujemy taką sieć. For those who just look above the surface, you don't see all of this is invisible. Dla tych, którzy po powierzchni, to oni nic nie widzą, bo to wszystko jest niewidzialne. But it's real. It may be slow, but it's deep. To jest jednakże realne, może być powolne, ale jest głębokie. And so for us, we have to do this in the realm of humanity. Więc my potrzebujemy dokonywać tego w przestrzeni człowieczeństwa. And that's our challenge. Can we go out, do that small act, and realize, become aware of what's going on underneath the surface? To jest dla nas wyzwanie, czy możemy właśnie wyjść naprzeciw, zrobić coś takiego, gdyby zacząć budować to, co jest niewidzialne pod powierzchnią. And as we do that, we will realize this notion of be selfish, be generous, that it is in my best interest to be kind, to be generous, to be compassionate. I robiąc właśnie to, orientujemy się, że jesteśmy właśnie dobroczynni, ale też jesteśmy samolubni, że to my korzystamy na tych aktach, w których to my jesteśmy dobroczynni, współodczuwający i obdarowujący. It helps me, it helps you, everybody wins. Jeżeli to pomaga mnie, pomaga Tobie i wszyscy wygrywamy. And so I would just say, be a rebel and be kind. Powiedziałbym, bądźcie buntownikami, bądźcie dobroczynni. Thank you very much. Bardzo dziękuję.
have questions, we can take some questions. Jeżeli macie pytania, to bardzo proszę. Or comments, or challenges. Albo jakieś komentarze czy wyzwania. Spotkania w restauracji to są nawet takie były eksperymenty, czy mamy wiedzę, czy to poszło dalej, czy I understand that those meetings in the restaurants were experiments. Do you have a knowledge if it has moved further? Yes. Tak. When we started it, at that time, it was an experiment, 11 years ago. Kiedy zaczęliśmy 11 lat temu, to rzeczywiście był eksperyment. But then everyone started applying that principle in so many different manifestations. Ale potem wszyscy zaczęli stosować tą samą zasadę w różnych formach manifestacji. There was a man running an art magazine, and he says, I'm going to remove all price tags from my magazine because my magazine is priceless. Czyli pewien mężczyzna, który wydawał magazyn artystyczny, stwierdził, to usunę wszystkie ceny z egzemplarzy mojego wydawnictwa, ponieważ ono jest bezcenne. He says, someone before you has paid for you, and I trust that you will experience that gratitude and pay forward. Czyli jakby ktoś przed tobą zapłacił za ciebie i ufam, że przekażesz dalej tą dobroczynność. There is a woman running an acupuncture clinic in this way. Pewna kobieta prowadziła swoją klinikę akupunktury w taki sposób. There are many people running their yoga studios and retreat centers in this way. Jest wielu ludzi, którzy prowadzili studia jogi i przestrzenie warsztatowe w taki sposób. UC Berkeley, where I live in Berkeley, there's a famous university called UC Berkeley. The business school of UC Berkeley came to study us, and they came out with this groundbreaking research paper. Czyli jakby w miejscowości, gdzie mieszkam, w Berkeley, jest uniwersytet, szkoła biznesu, UC Berkeley, i oni specjalnie nas przybyli, żeby wykonać badania, jakby jaka to jest zasada. And the title of that research paper was Paying More When Paying for Others. I jakby tytułem tej pracy naukowej było płacenie więcej, płacąc za innych. And so we have seen even those who have very little. One of my friends is a rickshaw driver in India, and for the last 7 years he has been running his rickshaw without a price tag. Czyli jakby są ludzie, którzy robią to mając bardzo mało. Jeden z moich przyjaciół jest rikszarzem w Indiach i przez wiele lat jakby prowadził swoją rikszę bez mówienia, jaka jest cena. And people ask him, does it work out? Are people really good? I pytanie bywa, czy to rzeczywiście się sprawdza, czy ludzie bywają dobrzy. He says, well, here is the ledger. He keeps track of how much. Some people pay more, some people give less. On average, he says, I make the same that I used to make before. Czyli on mówi, proszę bardzo, tutaj są księgi buchalterskie, można zobaczyć, że średnio zarabiam tyle samo mniej więcej co poprzednio. But he says, this is the wrong ledger. Ale on mówi, to jest niewłaściwa księga. He says, this is the book where I asked people how they felt sitting in my rickshaw. Mówi, tu jest książka, w której jest napisane, jak ludzie się czuli siedząc w mojej rikszy. And people took vows for life. People sat in the rickshaw and they said, this is not a Bill Gates or some very rich person telling me to be kind and generous. This is a rickshaw driver who makes a couple of dollars every day for his whole family, and he's willing to risk everything on this idea that if I treat you with love, the universe will respond with even greater love. I napisane tam bywa, że przysięgam, że to nie jest żaden Bill Gates czy ktoś inny. To jest rikszasz, który zarabia ledwo parę dolarów, żeby utrzymać swoją rodzinę, i prosi mnie jakby o taką samą dobroć. And so this notion of generosity is very profound and is very deep, and it can change a lot of how we relate to each other.
Czyli ten pogląd, jak gdyby dobroczynny pogląd na świat, jest jak gdyby czymś takim, co możemy dalej nieść. And its core shift is a shift from transaction to trust. Czyli jak gdyby takie rdzenne tutaj jakby przejście jest od pojęcia transakcji do pojęcia zaufania. And we right now in our world today, we have a lot of transactions and not enough trust. Czyli w naszym codziennym świecie mamy bardzo dużo transakcji, ale za mało zaufania. And we have to change that, you and I. I wy i ja musimy to zmienić. Can I say something? Yes. Ja pracuję przy bezdomnych, I work with the homeless people for years. rozdając im jedzenie, no i tak. Giving them food. Yeah. Niesamowite jest to, jak oni się potrafią socjalizować. And it's amazing how they can socialize. Ostatnio zauważyłam coś takiego, że jeden z nich dał mu jakieś pieniądze I noticed recently I gave money to one of them. i on oddał te pieniądze innej osobie. He gave those money to another person. I jesteśmy też w organizacji, gdzie na przykład jeden bezdomny przychodzi i strzyże innych bezdomnych. And we are in an organization where, for example, one homeless person comes and gives cuts her for others. What? He's He's cutting a barber. another He's home. cutting, Oh, yeah. cutting Yeah. her. Yeah. The homeless person is cutting another home. Absolutely. I oczywiście my mu zawsze dajemy jedzenie, żeby zdążył zjeść, So we always feed him bo for him wiemy, że mieszka na ulicy. to manage to eat well because we know he lives on the street. I przez cały ten czas on jeszcze ani razu tego nie zdążył zjeść, bo jakby to jest zawsze zimne i on to zawsze oddaje komuś innemu, kto jeszcze nie jadł, chociaż on też nie jadł. So he never manages to eat it warm. It always stays cold, but even then he doesn't eat it, he gives to someone else who didn't eat it. I to jest po prostu niesamowite, że oni potrafią nie jeść sami, ale dają komuś, kto nie jadł bardziej niż oni, bo na przykład ten nie jadł jeden dzień, a on daje komuś, kto nie jadł na przykład 3 dni. So it's amazing that he's being in this position, he's able to give to another, knowing that he didn't eat for 1 day, but the other person didn't eat for 3 days. Ja chciałam to powiedzieć, że po prostu możemy się od nich też nauczyć różnych rzeczy, bo to jest jakby niesamowite. I też na przykład ten bezdomny akurat kiedyś on zarabia tak, że pilnuje parkingów i daje miejsca, gdzie zaparkować. Czyli, so for example, another homeless person keeps an eye on parking lots. I że to jest niezwykle na przykład dla mnie inspirująca zmiana życiowa, że ja kiedyś byłam w tej pozycji, że szukałam tego miejsca na tym parkingu i on mi po prostu to miejsce dawał. So it was for me a life-changing experience that he always gives me a parking lot place. A teraz już dawno nie mam tego samochodu i teraz jest tak, że kiedy chodzę, to ja daję mu jedzenie, a on strzyże z kolei ludzi, którzy też są bezdomni. Więc to jest jakby, jak to się wszystko potrafi zmienić. So ta relacja. It's an amazing change that is created that, for example, I don't have a car anymore, but I'm giving him food. He doesn't take this food, he gives this food to another, he cuts hair on other people. So this we can learn a lot from this. Science is also very clear that those who have the least give the most. Czyli też nauka mówi bardzo jasno, że ci, którzy mają najmniej, też najwięcej dają. Even when we were on our walking pilgrimage, if we are in a village where people are very poor, we felt so safe. You walk into a city where people have a lot, there's all these judgments and doubts and fears and mistrust. Czyli kiedy byliśmy na naszej pierwszej pielgrzymce, to za każdym razem, kiedy wchodziliśmy do małej wsi, czuliśmy się bezpiecznie, wiedzieliśmy, że nic nam nie grozi. A kiedy tylko wchodziliśmy do większego miasta, od razu pojawiały się wątpliwości i brak zaufania. I cała ta myślówka. And I've had people on the streets, they're begging for money or something from you. And by the end of an interaction, they're actually giving me money. Jakby też byli bezdomni na ulicy, którzy żebrali, ale pod koniec jakby naszej interakcji to oni mi z kolei dawali pieniądze. It's the most amazing thing. My wife also works at a homeless shelter. Czyli dla mnie to jest najbardziej niezwykłe. Moja żona też pracuje w przytułku dla bezdomnych. And there are just so many such stories.
Takich historii jest bardzo dużo. And it just makes you realize that, well, maybe my character is not dependent on how much I have. Because we tend to, you go to schools and you look at the dream that young people have. They want to be rich and powerful and famous. But actually... Czyli przykładowo, jeżeli na przykład słuchamy młodych ludzi, którzy idą do szkoły i słuchamy, jakie mają marzenia, chcieli być bogaci, sławni, mieć władzę, być powerful, famous. Yeah. But perhaps the dream needs to be something else. That how do we be kind, caring and compassionate? Być może te marzenie powinno brzmieć inaczej. W jaki sposób możemy być dobrzy, współczuwający, dobroczynni, w jaki sposób możemy zmieniać to marzenie. And maybe we don't get there by accumulation, but actually through generosity. Być może nie docieramy właśnie przez gromadzenie coraz więcej, ale przez obdarowanie, przez dobroczynność. A co zrobić, jeśli ja naprawdę czuję, że nie mam dla siebie wystarczająco i boję się, że mi zabraknie i nie czuję się na szkodzie? So what can I do if I feel that I really don't have for myself and I don't feel strong enough to give to others? Well, it's first you do have to take care of yourself. Po pierwsze, musisz zadbać o siebie. But as you take care of yourself, you will realize that it isn't taking care of others, that you're also taking care of yourself. Dbając o siebie, orientujesz się, że też obdarowując innych, też dbasz o siebie. We can give from a place of abundance. That let's say I'm very rich. Czyli możemy obdarować z miejsca obfitości. Przykładowo, załóżmy, że jestem bardzo bogaty. I have a lot of money, and so I could give a lot of money. Mam dużo pieniędzy, więc mogę dać dużo pieniędzy. But there is also a way to give from a place of scarcity, because that's where you have the deepest transformation. Ale jest też sposób na to, żeby obdarowywać z miejsca, w którym mamy bardzo mało, bo to jest właśnie miejsce, w którym dzieje się największa transformacja. So I may have scarcity of time. And how do I give from that place of scarcity? Czy mogę mieć niedostatek czasu i w jaki sposób mogę obdarować z miejsca takiego niedostatku? Because abundance and scarcity is really a mindset. Ponieważ obfitość i niedostatek to tak naprawdę jest stan umysłu. So if we're sometimes able to learn how to give from a place of scarcity, we might be able to transcend that mindset altogether and discover new kinds of capital, new capacities. Jeżeli jesteśmy w stanie dawać z miejsca niedostatku, to wtedy odkrywamy zupełnie inny rodzaj kapitału i właśnie jak obdarować z miejsca niedostatku. So I would say that everyone is good at something, that no matter what condition you find yourself in, there are many forms of capital. There are 1,000 ways, as Rumi would say, there are 1,000 ways to kneel and kiss the ground. That there are 1,000 ways to give. Czyli tak jakby powiedział poeta Rumi, że jest 1000 sposobów na to, żeby pochylić się i pocałować ziemię. To jest jakby 1000 sposobów na to, żeby obdarować. Każdy z nas jest dobry w czymś innym i jakby to bogactwo ma wiele form. Sometimes even just listening is an act of love. Czasami nawet samo słuchanie jest aktem miłości. You would be amazed how many people don't know how to listen. Bylibyście zadziwieni, gdybyście się zorientowali, jak wiele ludzi nie wie, jak słuchać. Just be there and say, I'm here with you unconditionally. Możecie po prostu powiedzieć, jestem tu z Tobą, jestem z Tobą bezwarunkowo. And so there are many ways to contribute. So yes, you have to take care of yourself. But I have never, when we were on our walking pilgrimage in India, people would always say that you should have before you can give. Because if you don't have anything, how can you give? Czyli podczas naszej pierwszej wędrówki w Indiach też ludzie nam często powtarzali,
musisz, to tak a propos właśnie dbania o siebie, że musisz mieć, żeby obdarowywać, bo jeżeli nie masz, to z czego masz dawać? But when you have that view, what I would tell them is, so then does that mean that I was born bankrupt? Czy jakby mając takie punkt widzenia, bym się pytał, to czy urodziłem się jako bankrut? That only when I accumulate and have that I can give, does that make sense? It doesn't make any sense to me. Czy tylko wtedy, kiedy nagromadzę, to mogę dawać? Czy to ma jakiś sens? Bo dla mnie to nie ma żadnego sensu. So I think we have gifts to share, no matter what situation we're in, no matter how old we are, even when we're newborn. Więc uważam, że mamy dary, których możemy obdarowywać, niezależnie od tego, ile mamy lat, czy przypadkiem nie jesteśmy nowonarodzeni też. So we just need to learn to see those gifts and hold a heart of giving. Też potrzebujemy w sobie zobaczyć te dary, jakby mieć w sercu to darowanie. I would like to say something. Że dawać to nie znaczy, że tylko dałeś pieniądze, mogą komuś poświęcić czas na przykład, słuch. I would like to add that giving is not just giving money, like for example you could give your time. Yeah, Tak. Not always money. absolutely. Time, listening, or even telling a story. Oczywiście czas, słuchanie, czy nawet opowiedzenie jakiejś opowieści. Or gifting your talents, right? There's so many different ways that we can contribute. Czy jakby obdarować kogoś swoimi talentami. Mamy wiele sposobów na to, jak możemy się przysłużyć. I always like to say that generosity is not a luxury sport. Zawsze mówię, że dobroczynność to nie jest taki luksusowy sport. It's accessible to everybody. Jest dostępny dla wszystkich. Yes. Chciałem się podzielić takim moim doświadczeniem przez ponad 20 lat. I would like to share an experience from the past 20 Wspomniałem years. się właśnie w kontekście tych tutaj rozmów. I recall it in the context of our talk. Mieszkałem w Łodzi, bardzo biednej dzielnicy. Warszawa jest takim dość biednym miastem. So I lived in Łódź in a very poor district, and the entire Łódź is a poor city. Nie było wtedy jeszcze telefonów komórkowych, ani telefonu mieszkania, bo to był luksus. So we didn't have phones at most of the homes, and even, of course, we didn't have cell phones because it was absolute luxury. I poszedłem do automatu, żeby zadzwonić do rodziny. Było już późno, tak, no nie wiem, się atmosfera. So I went to a phone booth on the street to call my family. It was quite late. Poszedłem do automatu, dzwonię, ale podchodzi taki bezdomny, lekko podbity człowiek, o tak to powiem. So I approached the phone booth and I'm trying to call, and a homeless person that you could feel alcohol from comes to me, approaches me. Bardzo grzecznie podał mi rękę, podałem, uśmiechnąłem się, przepraszam pana, chętnie zrobić. Proszę bardzo. He greeted me very kindly, shook my hand, and he says, "Excuse me very much, can I do something?" And I said, "Yes, please." Podszedł do automatu, okazało się, że automat nie ma zamka w tej skarbonce. So he approached the phone booth, and it appeared that the phone booth wasn't locked, and the change part wasn't locked. Otworzył drzwiczki, wygarnął dużą garść monet. So he opened the door, he opened the phone booth, and he took a large part of change, Wziął moją rękę took my hand, i wysypał mi połowę. gave me half of it, and then he walked out this way. All right, 50% generosity. 50% dobroczynności. Yes. Faktyczne, przy obdarowywaniu jakieś preferencje są na przykład, że najpierw obdarowuję moją bliską rodzinę. Preferences when I'm practicing generosity, like for example, first I'm generous to my family, Yeah. Sąsiadów, all my neighbors, Yeah. mój naród, my nation, and so on. To people you like. Ludzi, których lubisz. albo związany jestem, bo Alright, różne też nie muszę iść. Because I don't have to like my family.
what I would say is Powiedziałbym, że that as we expand our circle of relations, jak rozszerzamy krąg naszych relacji, we are doing ourselves a favor. to sami jakby robimy dla siebie przysługę. If you have learned to embrace strangers in your heart, Jeżeli jesteś w stanie objąć nieznajomych swoim sercem, if you have learned to hold people you disagree with in your heart, jeżeli jesteś w stanie objąć sercem ludzi, z którymi się nie zgadzasz, if you have learned to hold even those that may not have your well-being in your heart, jeżeli jesteś w stanie objąć sercem nawet tych, którzy nie dbają o twój dobrostan, then you will feel so connected no matter where you go. będziesz czuł się jakby bardzo jakby połączony na miejscu, niezależnie od tego, gdzie się udasz. You would be airlifted into a completely isolated place in the Amazon jungle and you will feel a sense of community. Mógłbyś zostać jakby uprowadzony do jakiegoś odizolowanego miejsca w dżungli amazońskiej, a jednak miałbyś poczucie współuczestniczenia w społeczności, Because your heart has expanded. bo twoje serce się rozszerzyło. So in that sense, I think it's great to give to those near you. W tym sensie uważam, że wspaniale jest dawać tym, którzy są blisko, To give to those who are dear to you. i dawać tym, którzy są ci drodzy. But as we proceed on this journey, if we are able to include more and more people, it will make us feel like we are in community all the time, even if we are not in physical presence of other people. Że jakby dla nas samych to obdarowanie nieznajomych, obejmowanie sercem spowoduje, że będziemy czuli poczucie jakby bycia razem z ludźmi, którzy są od nas daleko. Są nam daleko. Just in this moment, I am in Warsaw sharing stories of generosity I would have never imagined. Patrząc na mnie, tak, teraz jestem w Warszawie, opowiadam historię o dobroczynności, czego bym sobie wcześniej nigdy nie wyobraził. And I'm looking at so many faces and I feel like, oh, these are my brothers, these are my sisters. Patrzę się na wiele nieznajomych twarzy i myślę, to są moi bracia i siostry. And that's a real gift. I don't feel like this is not my home. To jest wspaniały dar, ja nawet nie czuję tego tak, jakby to nie był mój dom. Especially with Roman translating. Szczególnie jak ja tu patrzę. If we've exhausted the questions, Jeżeli wyczerpaliśmy pytania, we can perhaps conclude them. Yes, does anybody have możemy zamknąć. one final question or comment? Czy And ktoś then- ma jeszcze jakiś ostatni and then komentarz we'll end. albo pytanie i wtedy zamkniemy spotkanie? Is it your first time here? Czy to pierwszy raz tutaj jesteś? It's my second time here. To mój drugi raz. I came last time, but I was in Warsaw for a very short period of time. And even this time I'm just here for a couple days. But they've organized, you should talk to Ivona if you don't know her. They've organized, I think there's a whole Awaken festival tomorrow, and then there's a Karma Kitchen on Sunday, and I leave the day after. Powinniście też porozmawiać z Iwoną, bo ona zorganizowała tutaj festiwal przebudzenia i kuchnię karmy. Jestem tutaj chociaż tylko przez parę dni, wcześniej też byłem przez parę dni. But I think ultimately what I would say is, we are too fragmented, we are too disconnected in the world, and if good people, everyone is good fundamentally, but people who really see the power of good very clearly, who think that kindness is our true potential, who believe in compassion as a way of living, if those people come together, then I think we will have a stronger chance for humanity's true upliftment and flourishing. Czyli ja uważam, że jeżeli dobrzy ludzie, którzy mają na sercu świadomość, że wszyscy tak naprawdę są fundamentalnie dobrzy i idą w tę stronę, gdyby przestali być tak sfragmentowani,
i jakby zeszli się razem, to byłby sposób na to, jak całą ludzkość jakby podnieść na duchu. So stay connected to each other, and the best way to stay connected to each other is to spread love together. I can know your name, you can know my name. Well, if you want to know my email address, you're welcome to email me, you know, that's okay. But ultimately, it's not this body and this body, right? It's our hearts that have to come together, and hearts will come together if we serve others selflessly together. Sorry. Czyli jakby, możecie oczywiście napisać do mnie maila, możecie mnie poznać z imienia, tak możemy się poznać z imienia, możecie do mnie pisać, bo ostatecznie chodzi o spotkanie naszych serc, tak, że to poprzez to łączymy się razem. So I think I would say grab somebody you don't know, give them a hug. Are hugs okay in Poland? Przytulanie jest to, że się ludzie się przytulają, tak? Powiedziałbym, złapcie się i przytulcie. And go out and, you know, take one of the Polish smile cards and do a small act. Appreciate a bus driver. Go thank a janitor. You know, these things don't take money. Or pay for coffee for the person behind you at a cafe. Just try to make somebody's day somehow and trust that the ripple effect of love will spread in its own way. Czyli jakby złapcie jedną z tych wizytówek uśmiechu, idźcie, rozświetlcie czyjś dzień, podziękujcie dozorcy czy kierowcy w autobusu, kupcie na kogoś kawę, jakby w ten sposób rozprzestrzeniajcie dalej dobroć. Yeah? Good? Dobrze? Awesome. So maybe we can close with, did you want to share something? Chciałeś się czymś podzielić, tak? Yes. Możemy zamknąć, tak? So Iwona will share something and maybe we can close with 2 minutes of silence after that, but I'll give it to you. Czyli przekazuję Wam Iwonę i potem może zamkniemy spotkanie 2 minutami ciszy. Chciałam Was serdecznie zaprosić na wydarzenia, które będą miały właśnie jutro i w niedzielę i sprostować, że to nie ja jestem organizatorką, tylko nasz zespół. Service Space Polska, jest nas 5 osób, które przygotowały jutrzejszy festiwal, Awakening Festival. I w niedzielę w Leonardo Verde będzie Karma Kitchen, o której słyszeliśmy. Na stolikach są karteczki z adresem, jak jutro trafić do nas na festiwal, który będzie od 13 do 21. Będą przygotowane niespodzianki, będzie krąg przebudzenia, poczęstunek, koncert gongów i wiele innych. W niedzielę też jest adres tam Leonardo Verde, też proszę brać karteczki i przybywać do nas na ten Dzień Hojności. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. And Iwona, where is the information that it's in the back? Czyli informacje macie też tam z tyłu. Oh, that ticket. No, but like the Karma Kitchen address. It's all. Adres, kuchni Karmy. So maybe we can take 2 minutes in silence. Czyli może usiądźmy na 2 minuty ciszy. When we are, you know, if we look at our physical bodies, I can say that my boundary ends here. Kiedy patrzymy na ciała fizyczne, mogę powiedzieć, moja granica kończy się tutaj, and Roman starts here. a Romana zaczyna się tutaj. But if we consider our minds, Ale kiedy bierzemy pod uwagę nasze umysły, where is the boundary between his mind and your mind and my mind? gdzie jest granica między moim, jego i waszymi umysłami? And where is the boundary between your mind and the person around you and all of us together? Gdzie jest granica między waszymi umysłami a osobami gdzieś wokół, daleko, wszystkich razem? And where is the boundary from all our minds and the minds outside of this room? Gdzie są granice między naszymi umysłami i umysłami poza tym pomieszczeniem? These boundaries don't exist. Te granice nie istnieją. And so the invitation is to tap into that part of ourselves and say that if there is goodness that is generated here, Czyli zaproszenie jest do tego, żeby wziąć pod uwagę, że jeżeli jest dobroć, tak, którą tutaj podejmujemy, and there is a lot of goodness because we all thought kind thoughts together. i jest wiele dobroci, ponieważ wszyscy myślimy dobroczynne myśli razem. And that goodness, even that, may not just stay within the confines of these 4 walls.
I ta dobroć jakby nie zostanie ograniczona tymi 4 ścianami. May it spread far beyond in places that it needs to spread. Niech rozprzestrzeni się daleko, dalej, do miejsc, do których potrzebuje dotrzeć. That may goodness prevail everywhere. Żeby dobroć zwyciężyła wszędzie. So we just take 2 minutes with our eyes closed 2 minutki poświęćmy z zamkniętymi oczami. and just radiate that love out into the world. Promienimy miłością na świat. Thank you. Dziękuję. Grab somebody you don't know, give them a hug, and I'm sure Ivona loves photos, so we'll take maybe we take a photo at some point. First thing, grab somebody and give them a hug. Najpierw złapcie kogoś, kogo nie znacie, przytulcie, a potem Iwona zorganizuje fotografię.